Ja generalnie nigdy nie myślałem o tym, że znajdę się tutaj w Polskim Radio, czy że będę pracował z Tadeuszem Mieczkowskim i nagrywał. W ogóle sama myśl o tym, no to było dla mnie coś, no, po pierwsze nie myślałem, tak? Jak podszedłem do tego projektu, to miałem zrobić w studio muzykę, nagrać swoją muzykę, wypalić parę płyt kompaktowych, zrobić jakąś grafikę i rozdać znajomym i rodzinie. No, ale jakoś tak to się potoczyło, wiesz, były takie kamienie milowe. Pierwszym kamieniem milowym to było nagranie pierwszych skrzypiec żywych, które otworzyły mi jakąś tam przestrzeń w głowie, że może jednak więcej. No i zaczęło się to skalowanie. Potem był kwartet, potem były kolejne żywe instrumenty, aż w końcu trafiłem na Grzecha Piotrowskiego, który miał i nagrał mi saksofony. No i on zaproponował, żeby nagrać to profesjonalnie, bo stwierdził, że muzyka ma całkiem niezły potencjał. No i dzięki niemu trafiłem do Tadzia Mieczkowskiego, który tutaj ma studio, jak już wszyscy wiedzą. No i nagraliśmy płytę w studio. Grzechu mi pomógł w skompletowaniu muzyków. Dobrał bardzo fajnych zawodowych muzyków. Kwartet smyczkowy, właściwie 8 osób na smyczkach grało. No i zrobiliśmy powroty, które finalnie brzmią jak brzmią. No, brzmią bardzo dobrze, to ja mogę powiedzieć, bo byliśmy już w kilku miejscach, gdzie słuchaliśmy płyty i no właśnie to jest to, co powiedziałem, że raz, że przypadek, że się poznaliśmy, dwa, że właśnie przez to, że ja też mam kontakt z Stadziem, Nie ma przypadku, wiesz co, to właśnie no... ja wychodzę z założenia, że w życiu nie ma przypadku, że wszystko, co się wydarza w naszym życiu, dzieje się po coś. I to, że spotkałem po wielu latach Grzecha i że poznałem go 20 parę lat temu przy okazji jakiejś imprezy prywatnej mojej, tak to nazwałem, ale rzeczywiście tak było. I to, że się odezwałem do niego po 20 latach, no to już to, że wtedy go spotkałem, to też tak, można powiedzieć, że to był przypadek, ale on stanął na mojej drodze po to, żeby z nim się teraz spotkać i otworzył mi jakby wrota do tego świata nagrań profesjonalnych. No i później Tadeusz, później ty jesteś, później kolejni muzycy i to jest jakiś taki ciąg, który się toczy i jakby ta droga zaczyna się rozgałęziać, nie? Bo zaczynałem mieć parę kierunków, w którym chcemy iść, bo chcę grać koncerty, współpracuję z wami, w planie mam kolejne nagrania, mam świetnego kierownika muzycznego Krzysia Falkowskiego, młodego, mega zdolnego aranżera, kompozytora, który zaaranżował moje utwory na płytę Ogrody Życia i poprowadził nagrania z orkiestrą. No i mam nadzieję na kolejną współpracę z Krzychem. Dzień dobry moi drodzy, witam serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek Meandrów Techniki. A będzie to odcinek gruby. Spiritus Movens tego naszego dzisiejszego spotkania i całego cyklu, które ono otwiera, są panowie Adrian Krupowicz i Daniel Kostrzewa. Widzowie drugiego mojego kanału, Zabytki Techniki, mieli już okazję ich poznać i wielokrotnie się z nimi spotkać. Tutaj będą po raz pierwszy. Dlatego pozwolę sobie powiedzieć, że to właśnie oni stali za sukcesem reaktywacji naszej polskiej Unitry, a teraz prowadzą własny projekt pod nazwą, pod marką Soundworks, gdzie zajmują się szeroko pojętą techniką gramofonową, techniką płyt winylowych i to z tego powodu postanowiliśmy wspólnie z Wami prześledzić cały proces powstawania płyty od pierwszej myśli, która pojawia się w głowie artysty, aż po gotowy krążek, który możemy kupić w sklepie. Jak nie trudno się domyśleć, spotykamy się więc z artystą, z kompozytorem, muzykiem Leszkiem Komosą, który na pewnym etapie swojego życia postanowił zrealizować swoje dawne marzenie i właśnie wydać płytę, zrobić płytę. I to się już wydarzyło. Ta płyta jest dostępna na rynku, a dzisiaj kończą, czy właściwie zakończyły się już prace nad kolejną, bo dzisiaj, 1 maja, kiedy to oglądacie, jest premiera pierwszego singla, a za 9 dni światło dzienne ujrzy cała płyta. Jakby tego było mało,
to nasze spotkanie odbyło się w niezwykłym, żeby nie powiedzieć kultowym miejscu. W kompleksie studiów Polskiego Radia ze studiem imienia Witolda Lutosławskiego na czele. I tam, w tym kompleksie, spotkaliśmy jeszcze jedną osobę. Jeśli wymienię Wam takich artystów jak Anna Maria Jopek, Piotr Rubik, Adam Sztaba, Włodek Pawlik, Natalie Cole, Genesis, Pat Metheny, to myślę, że wszyscy rozpoznają te nazwiska i nazwy. Ale nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że tacy artyści, żeby zrealizować swoje nagrania, żeby wydać płytę, to potrzebują takiej osoby jak inżynier dźwięku. Kimś takim jest Tadeusz Mieczkowski, z którym spotkaliśmy się w studiach Polskiego Radia. On całe swoje zawodowe życie związał z tym miejscem. Rozpoczynał w czasach, kiedy funkcjonowały magnetofony wielościeżkowe, chociaż nawiasem mówiąc, one tam wciąż się znajdują i wciąż są sprawne, jednak dzisiaj najczęściej nagrania realizuje się już w technice cyfrowej, technice zgodnej z Dolby Atmos i takim właśnie miejscem jest studio Tadeusza, Master Sound. Tam się dzieją niezwykłe rzeczy, tam się nagrywa materiał na płyty z muzyką, tam się realizuje udźwiękowienie filmów czy realizacja różnych programów i audycji pod względem dźwiękowym. Naprawdę niesamowite rzeczy, naprawdę to była bardzo ciekawa rozmowa. Do tego stopnia, że z tych dwóch spotkań wyszły nam 2 odcinki. Ja nie miałem serca, żeby cokolwiek stamtąd wyciąć, bo to wszystko są naprawdę bardzo ciekawe informacje. I jakby jeszcze tego wszystkiego było mało, to mieliśmy też odrobinę szczęścia i udało nam się wyruszyć z wycieczką po tych wszystkich studiach w kompleksie i naprawdę byliśmy w wielu, zbyt często mówię naprawdę, więc byliśmy w wielu ciekawych, kultowych miejscach, wiele anegdot i wiele też przeróżnego sprzętu. Na tych materiałach będziecie mieli okazję obejrzeć. Zapraszam więc w tej chwili na część pierwszą. To mamy fajną okazję, bo akurat możemy wejść do studia nagraniowego S3, gdzie powstała płyta, o której tak naprawdę rozmawiamy. I no, studio jest akurat przy tej okazji, widać, że świeża jakaś próba się skończyła. No, po każdym nagraniu zostaje to, co było użyte. Ale nawet jak tu wchodzimy, to się słyszy tą akustykę, że jest inna niż jak spacerowaliśmy sobie na korytarzu. Ile czasu zajęło przygotowanie chociażby tutaj w tym miejscu tego nagrania, które było? Kilka godzin. Kilka godzin. Kilka godzin. Przy tego typu rozstawieniach to pomiędzy 2 a 4 godziny to zabiera tyle czasu. Aha. Potem jeszcze oczywiście jak już artyści wejdą, to są stosowane line checki, sound checki, czyli sprawdza się, czy wszystko działa, ustawia się wzmocnienie przedwzmacniaczy, uruchamia się odsłuchy słuchawkowe. I jak to wszystko już jest gotowe, no to muzycy już tylko muszą się do końca pięknie nastroić i grać. Tak. A taką ciekawostką, którą też widzieliśmy, to, że sami muzycy, co dla mnie nie było oczywiste, szczerze mówiąc, mieli na uszach słuchawki. Dla mnie to jest bardzo oczywiste. Nie wiem, czy masz świadomość, że na bardzo wielu koncertach, choćby na koncercie Leszka w Hrubieszowie, nie widziałeś tych słuchawek nie na widziałem. zewnątrz, bo oni mieli odsłuchy douszne. Aha. W związku z czym dobre słyszenie, muzyka to jest podstawa, żeby było piękne wykonanie. On musi słyszeć siebie, musi słyszeć resztę, musi słyszeć wytyczne dyrygenta, który może powiedzieć, słuchajcie, jednak zmieniamy kolejność, tu będzie jednak inny utwór. No to wszystko Publiczność o tym nie wie, a wszyscy wiedzą. z Tak samo w perspektywy nagraniu. widza zupełnie inaczej to wygląda. Wygląda tak, jakby sobie spontanicznie No usiedli, tak, okej, tak. poćwiczyli, no ale po Ale prostu na grają. przykład, jeżeli w czasie nagrania kompozytor, w tym przypadku Leszek,
jest u mnie w reżyserni, a oni nie mieliby słuchawek, to moglibyśmy tylko do nich mówić przez głośniki, które by się zarejestrowały poprzez mikrofony, które tu są. No tak. A tak w czasie wykonania można im mówić, a teraz zwalniajcie, 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 jeszcze, a tu ciszej, ciszej, ciszej. I wtedy oni dokładnie wiedzą, co mają robić, a kompozytor mówi, tak, o to mi w życiu chodziło. No właśnie, no i to niesamowite przedsięwzięcie, też ilość krzeseł, wszystkich tych stanowisk, pulpitów do rozłożenia nut, no to daje ten cały efekt. Też widzimy tutaj w tle te fortepiany. I chyba właśnie to był jeden z tych, na których... No, dokładnie ten. Dokładnie ten, Ten prawda? fortepian nam grał, tak. No, także no jest to niezwykłe przedsięwzięcie i o tyle jest to, też może o to Ciebie zapytam, bo w tym momencie, kiedy mamy te 2 dni nagraniowe, to już musi wszystko działać. Oczywiście. Natomiast myślę, że pewnie były jakieś, zawsze są jakieś emocje, prawda? W momencie, kiedy jest to realizowane, zawsze się coś znajdzie, że nie wiem, zabrakło jakiegoś... W każdym studiu na świecie, to nawet nie to, że zabrakło. Czasami połączenia cyfrowe robią psikusy. Jednego dnia tu nam zadropi, tu coś, a innego nic, czyściutko. W sytuacjach analogowych to samo. Tu coś, jakiś switch nie kontaktuje, albo coś się przesteruje, bo muzyk nie uprzedził, że raptem zagra 10 razy głośniej. No i to są rzeczy nie do przewidzenia czasami. No. Jasne. No także tak to wygląda właśnie od kuchni. Cieszę się, bo dotarliśmy do reżyserki, gdzie się wszystkie sygnały tutaj zbiegają i tak naprawdę powstaje cała realizacja. I w ostatnim czasie ta reżyserka to był mój drugi dom przez ostatnie 2 miesiące praktycznie. Ja już tutaj... Czuję się tutaj bardzo dobrze. Ja już nieraz słyszałem, że w niedzielę tutaj przebywaliście i jeszcze dogrywaliście, no trochę tam, wiesz, nie chcę być uszczypliwy, ale jakby Tadeusz się wypowiadał, że jednak jesteś perfekcjonistą, a może nawet w bardziej dosadnych Zresztą, słowach mówił. Użył chyba określenia nawet z jednej świr. strony zaleta, a z drugiej strony wada, bo tylko ja niektóre rzeczy pewnie słyszę i chcę dowieść do końca tak, żeby było idealnie. No ale taki już jestem. No. Nie zmienię tego. Tak, ale właśnie, ja chciałem poruszyć tą kwestię, jak to jest, bo próbujemy trochę przybliżyć widzom na przykładzie Twojej płyty, jak powstaje ambitny materiał. No ja się tak zastanawiałem, jak to jest z poziomu kompozytora, no bo miałeś, w utworach, które tworzyłeś, miałeś 2 takie przypadki, w których zarówno w jednym z utworów, który będzie na nowej płycie z Julią Wasielewską, Tak. miałeś tekst, nie było muzyki. Odwrotnie, miałem muzykę. Miałeś muzykę i Tak, powstał tekst. I powstał tekst do muzyki. Okej, Tak, ale są tak. takie też utwory, które w ogóle od początku, no w ogóle ta pierwsza płyta była czysto muzyczna. Tak, no, jeśli chodzi o pierwszą płytę, o powroty, no to część utworów i tematów muzycznych grało mi w głowie od wielu lat i wiedziałem, co chcę jakby osiągnąć finalnie, jak one chciałem, żeby zabrzmiały. Natomiast duża część tych utworów w powrotach, no to są nowe tematy. Jak to powstaje? No słuchaj, powstaje generalnie najpierw w głowie gdzieś tam, układam sobie i potem siadam do fortepianu czy w studio do klawiatury. I w momencie, kiedy zaczynam grać dany temat, ja już słyszę w swojej wyobraźni, co ma być dalej. I czasami jest to metoda prób i błędów, ale na zasadzie takiej, że nie od razu wiem, że to jest ten dźwięk, który powinien być, ale jak już uderzę w ten kolejny, to już wiem, że to jest ten. Czyli to jest tak, że jakby sam trochę dla siebie grasz i sobie patrzysz tak, o jak to brzmi, tak? I nie ma, bo wiesz, o to mi chodzi, nawet że... nie brzmi, tylko ja to słyszę w głowie, wiesz? Nie słucham, jak to brzmi, tylko słyszę w głowie, jak ma być i sobie odtwarzam na klawiaturze. No bo potem, wiesz, jest orkiestra, przesłuchamy tutaj dokładnie Tadeusza, no ale ja już wiem, że od strony technicznej jest tak, że mamy nuty, które muszą powstać dla ogromnej ilości muzyków.
jest specjalny timing, gdzie kto wchodzi, kiedy. W ogóle no, jakby jest całe przygotowanie, a ty na początku jesteś sam. No, w ogóle mogę Ci powiedzieć, że jak pisałem powroty, no to właściwie 100% aranżacji na wszystkie instrumenty to są moje aranżacje. Jakieś drobne zmiany zrobiliśmy w studio, ale to naprawdę były jakieś niuansiki. Natomiast ja poświęciłem bardzo dużo czasu, żeby zaaranżować partię smyczków, czy utwory dęte, czy bas chociażby i inne instrumenty. Dzięki temu, że dużo słucham różnej muzyki i słucham jej analitycznie. Jak idę na koncert symfoniczny, to ja właściwie no, słyszę wszystkie instrumenty oddzielnie. I czasami mam z tym problem, że ja nie potrafię posłuchać w całości utworu, tylko od razu analizuję kontrabasy, skrzypce, perkusje i tak dalej, i tak dalej. I może dzięki temu, że jestem już w takim wieku, w jakim jestem i usłuchałem się z tą muzyką, łatwiej mi było wkleić poszczególne partie poszczególnych instrumentów do moich aranżacji, żeby zabrzmiało tak, jak to brzmi. No ja cię w tym aspekcie Cię dobrze rozumiem, bo ja reprezentuję tą stronę techniczną. I ja z kolei mam taką, od dziecka miałem to, że wszystko rozkręcałem i chciałem zobaczyć, co jest w środku. Teraz, jak jestem już dłuższy czas w branży jako inżynier, to mam taką zdolność, że patrzę na jakiś przedmiot i on mi się, wiesz, rozkłada na elementy składowe. Już widzę od razu, z czego jest zbudowany. Natomiast powiedziałeś o tej aranżacji. No ja wiem, że ty grasz na pianinie. Natomiast no właśnie jak to jest, no z mojego technicznego punktu widzenia, no to mamy nuty, jest jakaś podstawowa częstotliwość, są oktawy i to jest przesunięte o kolejne oktawy, więc brzmi prosto, no ale z drugiej strony no nie jesteś perkusistą, nie jesteś skrzypkiem, to jak to się dzieje, że jakby wiesz, no, że umiesz przekazać, co chcesz usłyszeć, to jest tak proste, że po prostu jakieś nuty, które zagrałeś na pianinie, potem część tych nut gra inny instrument, czy? No tak, żeby może prościej wytłumaczyć. No generalnie cała baza moich utworów powstaje na fortepianie, zazwyczaj. I kiedy już nagram to, co chcę na fortepianie, mówię o utworach instrumentalnych. Okej. Kiedy dopracuję partię fortepianową, tą główną i temat główny, wtedy najczęściej kolejnym krokiem jest ta strefa rytmiczna. Czyli dogrywam bas, dogrywam perkusję i to jest kolejny etap aranżacji. Później dokładam do tego instrumenty smyczkowe i później instrumenty dęte. Mówię o płycie powroty, jak to powstawało. Natomiast skąd wiem, że to zabrzmi dobrze, to Ci nie powiem. Po prostu tak mam, nie? Rozumiem. No i to jest to, o czym powiedzieliśmy, to jest to instrumentarium, czyli jakby zebranie wszystkich instrumentów, bo to, co się dzieje tutaj, no to już wiemy, że to są główna część to na przykład są 2 dni, że się zjeżdżają tu muzycy i te wszystkie instrumenty, które wymieniają, one tu są muzycy, dostają nuty, to już musi działać. Więc co się dzieje od tej strony technicznej? Jak wybrałeś tych muzyków? Czy to... Jeśli mówimy o płycie powroty, no to skompletowanie muzyków, w kompletacji muzyków pomógł mi Grzegorz, tak? Piotrowski. Bo to on zasugerował i pianistę Michała Salamona, i Bartezjego, czy Kubę Chmielarskiego na gitarze, czy Gniewomira Tomczyka na perkusji. Ja ich właściwie poznałem tutaj w studio. Także to też była dla mnie zupełna nowość. I kiedy przyszedłem, wiedziałem już po nazwiskach, kto będzie grał, ale nie znałem chłopaków tak, wiesz, personalnie, osobiście. No i oni rzeczywiście byli przygotowani, aczkolwiek daliśmy im sporo też swobody, jeśli chodzi o interpretację niektórych partii utworów, co wyszło na plus, ponieważ to są zawodowi muzycy, głównie jazzowi. Tak. I stąd ta płyta nabrała takiego charakteru właśnie symfonicznego, pomieszanego z jazzem. Jeszcze były takie kabiny separacyjne. Pamiętacie taki program? Ty to możesz pamiętać, chociaż malutki byłeś. Polskie Zoo? Polskie Zoo nie kojarzę. No to już za mały byłeś. Znaczy jeszcze za mały. W każdym razie to był taki program satyryczny, polityczny, z kukiełkami.
i głosy tych kukiełek były nagrywane również w tym studiu. A, to koniecznie. Muzycy siedzieli w poszczególnych tych boksach odseparowanych. No i akustyki tam pięknej nie było, ale za to była separacja, czyli jak perkusista uderzył nie w tym momencie, co trzeba w bębenek, to można było go wyłączyć i już go nie było. A te ekrany akustyczne, one też są właśnie po to, żeby w razie czego tu na sali, tak? Robić jakieś... No tak, no ekrany są po to, że jeżeli mamy do czynienia z wieloma artystami i przesłuch z jednego instrumentu na drugi jest zbyt duży, to się go otacza tymi parawanami, albo tego, co gra tak cicho, żeby na niego dużo nie weszło, albo tego, co gra tak głośno, żeby nie promieniował na innych. No jasne. Z tym, że parawany nie są 100% izolacją. One trochę przyciszają sygnał, to znaczy przesłuch, nie sygnał, ale no, przydają się czasami. Po to są te szyby porobione, że jak na przykład stoi tam kontrabasista, czy wokalista, czy ktoś, kto gra na trąbce, to widzi innych, a jednocześnie ma ciszej otoczenie, Tak. lepiej słyszy siebie. Jasne. Taką dużą wartością w tym, co ty robisz, jest to, że zaczynałeś od momentu, kiedy była tylko taśma. No I tak jak tu mówiłeś na Ale tym przykładzie... ja to już miałem stereo, to już miałem wypas. Tak. Mój profesor Antoni Karużas, który mnie uczył, to on dostawał międzynarodowe nagrody za nagrania z Filharmonii Narodowej na jeden mikrofon. Jeden. Tak. Tylko że trzeba było wiedzieć, jak pokierować nagraniem, jak wyłuskać proporcje, żeby do tego jednego mikrofonu wszystko dotarło tak jak trzeba, żeby Tak. było wszystkich słychać, żeby wszystko miało możemy swój plan. powiedzieć, że na tych początkach, które miałeś, to było tak, że faktycznie były dwa mikrofony albo jakieś naprawdę, nie wiem, no było kilka mikrofonów na rejestrację całej orkiestry. No, kiedyś to było dużo mniej mikrofonów. Więc tak naprawdę jak akustyka i samo pomieszczenie no nie pomogło ci, to z tym się nie dało za wiele zrobić tak naprawdę. Tak naprawdę do dziś się nie da za wiele zrobić, jak akustyka jest zła. W związku z czym najlepiej jest, jak się ma takie mikrofony, o jakich się marzy, do danego źródła dźwięku, ale to, co mówię, instrument, akustyka sali, bo ja robię dużo nagrań poza studiami, gdzie nie ma reżyserni, gdzie nie ma sprzętu studyjnego. Jadę tam ze swoim, ale na przykład w Jastrzębiu Zdroju jest taka sala koncertowa, która po prostu brzmi jak marzenie. Jak tam postawiliśmy fortepian Fazioli i pianista po prostu popłynął swoją wyobraźnią i do tego miałem las mikrofonów DPA, no to po prostu tam nie ma co miksować. No, po prostu Wystarczy zrobić play i te wszystkie mikrofony jak zagrają w głośnikach, to już jest od razu. to już jest gotowe. Okej. Jeżeli chcemy nagrywać synchronicznie, czyli na żywo, na przykład wokalistę, na przykład pilota. Wokalista śpiewa piosenkę, w trakcie wykonania tej piosenki muzycy, którzy nie znają jej, przeważnie oni widzą nuty pierwszy raz w życiu, wchodząc do studia. To oni wiedzą dopiero, gdzie wokalista ścisza, gdzie śpiewa głośniej i wtedy dopasowują dynamikę brzmienia, sposób grania. Perkusista mówi, dobra, to ja tu nie będę grał na werblu, tylko na hi-hacie. Albo tu nie zagram tych blach, bo tam zasłonią jakiś wyraz. To umieszczam artystkę czy artystę tam. To jest 100% To separacja. widziałem na zdjęciach właśnie. Tak, 100% To przy separacja. projekcie Leszka to było. Tak, No, nie tylko właśnie. przy Leszka. No w każdym razie, jeżeli mamy kilka pomieszczeń, które są jak gdyby odseparowane, ale mogą współdziałać, to się to robi. No właśnie, to jest ta rzecz taka wyjątkowa. Ja już tu nieraz u tatka byłem i gdzieś tam podejmowaliśmy taki kontrowersyjny wątek, wiesz, utworów, które teraz masz aplikacje, czy tam takie, gdzie nawet możesz zaklaskać i już się pojawia trąbka w jakichś miejscach i padało to pytanie, no dobra, to po co sobie utrudniać życie?
no po prostu wiesz, można z tych instrumentów skorzystać, a tutaj widzę, że się trochę wyłania ten obraz tej interakcji. Tak, to znaczy powiem Ci tak, że Nie są tylko sztywne nuty. nie są sztywne nuty, ale mówisz o AI, tak, w muzyce. Tak. Ja byłem na takim prelekcji, na takim evencie związanym z AI w muzyce, jak to się będzie rozwijało. I konkluzja generalnie była taka, że oczywiście AI świetnie może połączyć, skopiować różne fragmenty muzyki, która jest dostępna w sieci Tak. i stworzyć coś nowego. Natomiast tak, po pierwsze, nie zabierze, jakby nie da mi tych emocji, które powstają, jak tworzę muzykę. I tego nam nie zabierze. Druga rzecz, AI nie zabierze emocji, które powstają właśnie w studio, kiedy przychodzą muzycy i zaczynają ze sobą grać, próbować i coś na żywo też tworzymy, tak? Będąc w studio z żywymi ludźmi. Po trzecie, nigdy nie zastąpi emocji widz na koncercie, artysta. To są rzeczy niepowtarzalne, także ja nie boję się o to, że można, wiesz, że to kiedykolwiek zastąpi. Oczywiście słyszałem perfekcyjnie wykonane utwory zrobione przez sztuczną inteligencję na zasadzie takiej właśnie, że ktoś zagrał fragment, zaklaskał albo zagrał na saksofonie i zrób mi z tego muzykę filmową. On zrobi. I dla laików, czy dla osób, które nie interesują się muzyką, pewnie będzie to bardzo zbliżone, podobne do żywej muzyki. Natomiast no, nie wiem, czy dojdzie do takiego momentu, że ja się będę oszukiwał. No, pewnie kiedyś dojdzie, tak? Że sztuczna muzyka będzie brzmiała tak jak żywa. Na razie jeszcze słychać, że to jest mieszanka taka trochę. Ja myślę, bo też mieliśmy kiedyś okazję u mnie słuchać płyt. Gdzieś tam też słuchaliśmy takiej rejestracji akurat Oskara Petersona, gdzie tam te elementy, które było słychać, powiedzmy sobie szczerze, niedoskonałości, bo było słychać jakieś podszepty albo jakieś tą właśnie interakcję, że to było nagrywane na żywo. I to było też cały smak tego utworu. I jest też, nawet w przeciętnym widzu jest coś takiego, że wszyscy wiemy teraz, znaczy mnie na przykład filmy teraz denerwują, nowe produkcje, bo jest na przykład jakiś moment, wychodzą na latarnię morską, i ja tak patrzę, kurczę, wszystko jest AI, no nie, już nie nagrali prawdziwego widoku. No. I tak samo jak widzimy grafiki, które jest masę teraz, ale jakoś Reklamy, czujesz, że grafiki, to jest tak. AI, że Czuję to nie się, jest że takie... że to jest sztuczne. I W ogóle mam takie przemyślenie, wiesz, że ludzie w czasach, kiedy tak mocno wchodzi AI, jednak jest grono ludzi, którzy zaczynają uciekać. Od AI, zaczynają uciekać od smartfonów, Tak. od Netflixa nawet, od telewizora, bo jesteśmy zmęczeni. I wydaje mi się, że jakby ta nasza natura zwycięży też nad tymi technologiami wcześniej czy później, bo to w pewnym momencie nie da się tak żyć, nie? Że jesteś otoczony sztuczną inteligencją, komputerami i tak dalej, bo to zabija nas jako nasze człowieczeństwo, moim zdaniem. I tworzenie takiej muzyki, jak ja tworzę, tak, jest właśnie dla takich ludzi, którzy uciekają od tego wszystkiego, którzy poszukują, wiesz, miejsca, gdzie usiądą sobie i wsłuchają się w muzykę i ich wyobraźnia zacznie pracować, a nie to, co nam narzuca właśnie telewizor, nie? Czy AI oglądaj to, taką reklamę, czy Facebook, który, wiesz, wpiszesz raz coś i potem po prostu przez 2 lata ci wysypuje non-stop to samo, nie? Zobaczymy, jak będzie. Znaczy, nie można AI zignorować, bo to może być też i pożyteczne narzędzie. Natomiast prawda jest taka, ja myślę, że tutaj to się dopiero okaże, ale jest gdzieś tak, na przykład było z nośnikami. Płyta winylowa zupełnie umarła. Totalnie. Ale się rodzi Ale się odrodziła i teraz jesteśmy bardzo mocno już po rzeczach związanych z cyfrowymi nośnikami, streamingiem. Nie da się zignorować, że streaming jakby kontroluje 70% rynku, ale mnie bardzo mocno zaskoczyło, jak byłem na moim spotkaniu branżowym, gdzie powiedzieli mi, że płyta winylowa teraz 20% wzrostu ma, jest teraz ciągnie i największe moje zaskoczenie z raportu, które było, to było odnośnie tego, że najmłodsza generacja, która wchodzi teraz do zakupu, jakby ma siłę nabywczą, oni robią często tak, że oni korzystają ze streamingu, ale ostatecznie jak się im spodoba coś w tym streamingu, eksplorują
to kupują nośnik. I nawet nie mają, żeby było zabawnie, Najczęściej gramofonu. Kupują to jako coś cennego i dopiero potem więc trochę jest tak, że gdzieś tam jest ten moment, gdzie zachwycamy się technologią, a potem trochę jednak chcemy i ja myślę, że właśnie to jest taki element, który dzięki temu takie produkcje jak to twoja właśnie mają tą Ale ponadczasowość. ten przykład, który powiedziałeś, to tak mi się skojarzył trochę z rowerem, nie? Bo masz rower stacjonarny, na którym możesz sobie jeździć, tak? Ale przychodzi wiosna i wszyscy rzucają się na rower zwykły, żeby pojechać do lasu, poczuć powietrze, przestrzeń i wolność. I to tak trochę jest, że jednak jeżdżenie na rowerze w sali zamkniętej to jest takie trochę sztuczne, tak? A niby już możesz mieć teraz ekran, że masz, wiesz, że jedziesz po kanionie, prawda? Masz ekran, Więc ale po co no to tam też jechać? słuchanie muzyki właśnie ze streamingu odbiera ci coś takiego, że właśnie wyciągasz fizycznie płytę, Tak. która stanowi jakąś wartość, tak? No bo zostanie ta płyta z tobą. No wiadomo, ja mam płyty, chyba ze 200 płyt winylowych z czasów, kiedy miałem kilkanaście lat. W ogóle pierwsza moja płyta winylowa to była płyta Za ostatni grosz Budki Suflera i mam ją do dzisiaj. Kupiona w kiosku Ruchu jeszcze. W mieście Radom. O, nawet to pamiętam. Czyli w Radomiu wszystko można. Słuchaj, tak jest, bo to było dla mnie tak wielkie wydarzenie, że kupiłem sobie pierwszą płytę winylową, mając, nie wiem, może 12 lat, może 13, nie wiem. No w każdym razie mam tu płytę do dzisiaj. Tak. I ona stanowi dla mnie wielką wartość, oczywiście sentymentalną największą. I myślę, że to może wrócić. Ja jeszcze, bo tu zatrzymał nam się obraz celowo właśnie na tym obrazku, bo jesteśmy w studiu koncertowym. To jest naprawdę unikalne miejsce, które w zasadzie jest unikatem w skali europejskiej, bo mało jest takich studiów, które mają tak rozbudowany kompleks, taką akustykę. Myślę, że uda nam się zmusić tatka do tego, żeby nas oprowadził tutaj po tym kompleksie. I myślę, że właśnie największym zaskoczeniem też takim, które mam nadzieję, że to pokażemy, będzie to, że nawet jeżeli poszczególne sekcje się nagrywa między różnymi studiami, to jest tak, że nawet są monitory, które pokazują transmisję z drugiego studia, bo właśnie jest ta interakcja, więc... Pierwszy raz jak tutaj przyszedłem do Tadeusza i na tym monitorze byli muzycy, którzy grali w Studio S3 i w pierwszej chwili ja miałem takie poczucie, że to Studio S3 jest tutaj za ścianą. I chciałem wyjść przez te drzwi i pójść tam do nich, nie? A okazało się, że S3 jest 100 metrów dalej. Tak. Także jest to połączone światłowodami, nie? I jest to niesamowite. W ogóle Tadeusz ma połączenie z każdym studiem chyba. Tak. Tutaj Tak, S1, tak. S2, 3, tak. No dokładnie, więc Także myślę, może że... nagrywać właściwie wszystko. No i tak naprawdę też twój projekt właśnie powstawał w różnych miejscach, bo wiem, że było tak, że wokaliści na przykład specjalnie byli oddzieleni, nagrywali... Tak, w też mieli S4 wokalistów nagrywaliśmy. Właśnie, więc to też jest to, że i to jest dla mnie takie unikalne, że kurczę, to jest tyle czynników, no i jednak koniec końców, co powinno być taki pozytywny wydźwięk, że na końcu gdzieś ta interakcja taka prawdziwa człowieka z człowiekiem, to daje ten taki, no właśnie ten taki takiego, wartościowy mówiąc produkt. Wprost, tak, daje wartościowy produkt, a mi osobiście daje takiego fajnego kopa, no. Mówiąc kolokwialnie, do tego, żeby robić dalej to, co robię i daje taką pozytywną energię, bo Tak. każdy mój przyjazd tutaj do studia, no to wyrzut endorfin, sama radość. Oczywiście czasami wychodzę stąd po prostu totalnie zmęczony, bo zasypiamy tutaj nad tymi monitorami, żeby coś skończyć, ale potem jest radość, nie? Ja myślę, że, bo widziałem akurat wywiad w takim muzycznym kanale, Muzyk, i no tam było fajne takie przemyślenie, w którym powiedziałeś, że nie przestawaj marzyć. To tak ładnie wybrzmiało. Tak, bo Darek mnie zapytał, Domański, co byś powiedział temu młodemu chłopcu, czyli sobie, jakby przyszedł do ciebie teraz, no, żeby tak, nie przestawaj marzyć, bo nigdy nie jest na to za późno. Nie? I właśnie to tak mi wybrzmiało. Ja bym tylko do tego dodał, że właśnie kiedyś jest ten moment, kiedy dostajesz szansę, albo jest taki moment w życiu, że jest, wiesz, ten moment, kiedy kusi mówi, marzyłeś o tym, ale zrób to. Tak. I trzeba, i to bym potraktował też jako takie przesłanie, że trzeba zrobić wtedy ten krok, bo może być tak, bo niektórzy żyją tylko marzeniami do końca życia. Wiesz, no, Myślą, że kiedyś gdybym coś zrobił i tak dalej i nigdy nie podjęli tego ryzyka.
Tak, tak, no bo to też jest w pewnym sensie ryzyko, aczkolwiek no ja nie ryzykowałem dużo, no najwyżej mój czas, tak, który poświęciłem na tworzenie muzyki, natomiast no, w najśmielszych oczekiwaniach nie przewidziałem, że to pójdzie w takim kierunku. Ale z drugiej strony cieszę się No bardzo. i no powstała bo, właśnie teraz nowa płyta, Ogroda Życia, która dopiero co się ukaże. Tak jest. Jeśli dobrze pamiętam, to 1 maja będziemy mieli premierę pierwszej piosenki, pierwszego singla, tak. a 9 będziemy mieli oficjalną premierę albumu. Tak. Także ja już mam to szczęście, że ja już się zapoznałem z materiałem, także wiem, że warto. Także zachęcamy. No ty to. Ja już nie chcę myśleć, ile tutaj wy siedzieliście godzin nad każdą kwestią. Natomiast chciałem Ciebie zapytać jeszcze z tej perspektywy. Wiesz, jest ten moment, kiedy już właśnie wykonałeś ten krok. Kiedy od takiego momentu, może bym sobie posiedział, coś nagrał i się spóźnił na obiad, który żona zrobiła, do momentu, kiedy powstał z tego prawdziwy projekt muzyczny, produkcja muzyczna, tak bym to już nazwał, po tej skali. No i chciałem Ciebie zapytać, czy z tej perspektywy, bo minęło, myślę, ładnych kilka miesięcy, czy nie żałujesz tego kroku? Bo to też czas, finanse, dużo emocji. No jak jest właśnie po tych kilku miesiącach, kiedy... Wiesz co, ja generalnie taki miałem problem z tym, że ciągle jakby nie mogłem uwierzyć, nie docierało to do mnie, że to się dzieje naprawdę. Bo po drodze, odkąd spotkałem właśnie Grzecha i trafiliśmy tu do studia, zaczęła się właśnie tworzyć taka lawina, nie? Kolejnych zdarzeń, sytuacji. Coraz to nowszych, poznawałem kolejnych ludzi, zapraszałem do drugiego projektu kolejne osoby i tak nie do końca wierzyłem w to, że ta moja muzyka może się komuś podobać. I miałem chwilę zwątpienia. To myślę, że to jest takie ludzkie. Czy warto, czy rzeczywiście w to się pchać, w cudzysłowie. Ale nie żałuję tego, tym bardziej, że już widzę, jaki jest efekt końcowy i wiem, że no przynajmniej parę utworów z płyty Ogrody Życia jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajnych i myślę, że znajdzie szerokie grono słuchaczy. Bo wiesz, ja wracam do korzeni, do tego, co w muzyce jest najważniejsze, czyli do ładnych melodii, zrobionych z gronem zawodowych muzyków. Jest bogactwo brzmień, bo i śpiewa Sienna Gospel w kilku utworach. Są przepiękne solówki na saksofonie właśnie Grzecha. Gra na całej płycie Marek Raduli, no chyba nie muszę tutaj reklamować Marka. Także no, sami wybitni goście, śpiewają świetni wokaliści, chociażby Julia Wasilewska, która będzie śpiewała w debiutach. No właśnie, w Opolu Opolu chyba, już tak, 4 prawda? marca zakwalifikowała się do debiutów. Wcześniej była w The Voice of Poland u Kuby Badacha, czy Łukasz Rex, który był w finale The Voice of Poland w ubiegłym roku. Staszek Plewniak, bardzo znany wokalista jazzowy, też instrumentalista, kompozytor, czy Daria Kobierecka. Młoda wokalistka jazzowa, ale też swoje projekty już robi, także jest naprawdę kawał fajnej, myślę, muzyki, no ale nie będę reklamował, bo wszyscy Tak. kto zechce posłucha i sam oceni. Tak, Tak, będzie najlepiej. ja się cieszę, że to, co gromadziłeś przez te lata, znalazło swoje ujście. Też wspominałeś o tym właśnie takich malowaniu obrazów, które gdzieś tam tą muzyką tworzysz. No ja pierwszy raz, jak słuchałem twojej płyty, to nie miałem tego tła, jak to powstawało, natomiast na pewno miałem takie skojarzenie tutaj akurat z Wodeckim, z tego takiego klasycznego utworu, lubię wracać w te Jeden miejsca. z moich ulubionych utworów. I miałem takie, to było moje skojarzenie, że no to powstało, tym bardziej nie było wokalu, więc to było trudne, żeby sobie wyobrazić, wiesz, że saudade to są powroty po portugalsku, bo Tęsknota. tęsknota. Natomiast czułem, że ta muzyka jest o czymś i myślę, że unikalną wartością muzyki jest też to, bo muzyka nam towarzyszy przez całe życie i bardzo często jest tak, że nawet już nie jest kluczowe to, jak powstała, ale się pamięta własne momenty z życia, które słyszy się tą piosenkę I przypomina sobie, dokładnie. to jest taki dokładnie flashback, tak prawda? jest. Tak, Także się tak. przypomina. Także mamy dzisiaj w planach
Ja tu przesłucham bardzo twardo Tadeusza, który robił te rzeczy. Dowiemy się, co powiedział o tym. Też postaramy się, żebyśmy zrobili wycieczkę po całym studiu. Gdzie się da, to wejdziemy. No i na koniec, jak się trafi studio, w którym jest fortepian, to tak jak powiedziałem, nie odpuszczę Ci. Dobrze, nie Także ma mam problemu. nadzieję, że będziemy mieli akurat taką okazję, że akurat trafimy na wolne studio i zachęcamy Was, żeby posłuchać płyty i samemu ocenić. Zachęcamy. Tak, i w tym momencie przerwiemy, bo to jest połowa mniej więcej naszego materiału. Na dalszy ciąg zapraszam za tydzień. Teraz dziękuję wszystkim uczestnikom naszego przedsięwzięcia, Adrianowi i Danielowi, Leszkowi Komosie, Tadeuszowi Mieczkowskiemu i Polskiemu Radiu, które pozwoliło nam wejść do swoich studiów. Dziękuję też bardzo za uwagę i jeszcze raz zapraszam na kolejną część. Do zobaczenia!